Dzień doberek, czołem stalkerzy, wiecie po co tu jestem i wiecie o czym będziemy dzisiaj mówić. 29 grudnia pojawił się gameplay ze Stalkera 2, na premierę jeszcze troszkę sobie poczekamy, choć najnowsze informacje wskazują, że może nie tak długo, to wzorem poprzednich zwiastunów postanowiliśmy przygotować na ten temat materiał. Słówko wyjaśnienia dla nowych widzów i tych trochę nie na czasie, bo przez działania użytkowników forum zmierzające do usunięcia naszego kanału musieliśmy troszkę zwinąć interes, więc niestety dużej części starych materiałów aktualnie nie zobaczycie, ale pracujemy, no przynajmniej ja pracuję w pocie czoła nad pewnym rozwiązaniem tego problemu. Nie będę teraz mówił zbyt wiele na ten temat, szczegóły dostaniecie, mam nadzieję, w pierwszych tygodniach może nowego roku, a jeśli chcecie wiedzieć jeszcze więcej, to zajrzyjcie do tego poprzedniego materiału na kanale, w którym czeka na Was też mała, ukryta wiadomość i wskazówka co do tego, co będziemy dalej robić. No dobra, ale teraz jesteśmy tutaj i mamy przed sobą nowy materiał, a nie. Jeszcze nie, bo jest tu ze mną na łączach Stiopa, czyli jak stopa, tylko przed O jest jeszcze I. Halo, test radia. To działa już? Musiało zaskoczyć, jak kopnąłem po złości. Witajcie, drodzy stalkerzy. Ten paskudny rok żegna nas nowym materiałem na temat tak wyczekiwanej przez nas gry. Jako na Smaroluba przystało, moją największą uwagę skupiły wszelkie klamki i inne niebezpieczne zabawki, jakie widzimy w samym trailerze. Być może na temat tego, co moje schowane za okularami oczy zdołały wypatrzeć, powstanie osobny materiał. Kiedyś. Stiopa nie miał jeszcze zbyt wielu okazji, żeby z wami pogadać, ale miejmy nadzieję, że nie zniechęci go dysfunkcyjna społeczność Stalkera i w nowym roku tych okazji będzie więcej. No a w tym materiale wtrąci się co najmniej raz w sprawie, na której zna się o wiele lepiej od reszty z nas. Dobra, bo czas nam ucieka, Stalker 2 stygnie, zwiastun trwa 2 minuty i mniej więcej 20 sekund, a zaczyna się... Come to me to tytuł materiału i jednocześnie ikoniczna fraza wypowiadana przez spełniacz życzeń z pierwszej części trylogii. Trudno stwierdzić, czy to tylko szarpanie struny nostalgii, czy GST planuje fabularny powrót czegoś zbliżonego do spełniacza, bo to urządzenie było, wiecie, no... właśnie urządzeniem, maszyną, ale w lore Stalkera tak naprawdę nie ma ani słowa o tym, jak dokładnie była ta maszyna skonstruowana. W takim razie być może anomalna energia dawała spełniaczowi coś na kształt świadomości i własnej woli karmionej przez ściągających do sarkofagu straceńców. A skoro o straceńcach mowa, to mamy też tutaj 3 jegomości, jeden w barwach monolitu, 2 zwarty, czyli nowej frakcji, jaka pojawi się w Stalkerze 2, no i oczywiście Skifa, głównego bohatera, jak chwilę później dostaje w twarz. Nie chcę was zanudzać teoriami na początku materiału, więc wrócimy może do nich na koniec. Na tymczasem lećmy dalej. Korytarz, znajome anomalie chemiczne o działaniu prawdopodobnie zbliżonym do tego znanego z trylogii. Moje luźne skojarzenie to tunele z wczesnej wersji wysypiska, które znajdowały się pod budynkiem administracyjnym na południu lokacji, a może nawet tunele pod hangarem, który też za moment odwiedzimy. No ale tak jak mówię, są to tylko luźne skojarzenia. Żadne z tych miejsc w sumie nie było kanoniczne, więc nie traktujcie tego jako właściwego kierunku przemyśleń. Następnie urządzenie, którego nie widzieliśmy w żadnej części serii, ale z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że widzimy tutaj laboratorium X7. Ta nazwa pojawia się już w czystym niebie, bo Lebiediew i Susłow, zanim założyli tytułową frakcję, byli pracownikami właśnie tej placówki. Przypuszcza się, że to właśnie tam świadomość Z prowadziła badania nad noosferą i właśnie to miejsce jest siedzibą całego projektu X, czyli wszystkich eksperymentów przeprowadzanych w zonie po drugiej katastrofie. No a Tendings nie mam pojęcia, ale fajnie się kręci. Oryginalnie w cieniu Czarnobyla miała istnieć lokacja nazwana generatorami, na której znajdowało się właśnie laboratorium X7. Wycięto ten fragment z wielu różnych powodów, a najbardziej oczywistym jest ten, że twórcom po prostu zabrakło czasu, między innymi przez naciski wydawcy, i musieli operować tym, co mają. To właśnie tam udaje się Striełok w outrze gry, jeśli mieliśmy najlepsze lub najgorsze zakończenie z możliwych, i to właśnie tam znajdują się znajome zielone kapsuły z członkami projektu Świadomości Z. O, dokładnie te, które pojawiają się też pod koniec najnowszego zwiastuna i zdradzają, że chyba w fabule trylogii nie wszystko ostatecznie poszło zgodnie z planem, a Świadomość Z wcale nie została wysadzona z siodła. No a przynajmniej nie na długo.
Prawie na pewno w scenie z kapsułami widać szkielety w środku, ale ponownie zgodnie z tym, co mówi narrator, You cannot kill God. zakładam, że po połączeniu się z Noosferą członkowie projektu zwyczajnie ciał nie potrzebują. Dalej. Bagienny doktor, który początkowo w cieniu Czarnobyla miał odgrywać dużo większą rolę, a finalnie dostał tylko małe cameo, pozostając ciekawostką dla niezainteresowanych lore tego świata. Doktor był jednym z członków grupy Striełoka, o której szerzej pogadamy sobie w innym materiale innym razem, a według lokalnej legendy, jaką sprzeda nam na przykład bodajże major z Wiagince spotykany w czystym niebie, doktor był jednym z pierwszych stalkerów, jacy dotarli do centrum zony. Poprosił o możliwość leczenia rannych, ale przypłacił to niestety, albo stety, zależy jak na to spojrzeć, koniecznością leczenia zarówno ludzi, jak i mutantów. Postać ta jest o tyle przydatna, powiedzmy, że całkiem nieźle napisana, a brak szczegółów odnośnie do jej charakteru i motywacji w trylogii sprawia, że można zrobić z nią naprawdę bardzo dużo i pokazać go wreszcie w jakiś ciekawy sposób. Doktor najwyraźniej nie ma się najlepiej albo próbuje komuś pomóc, być może głównemu bohaterowi. W klatkach po prawej stronie widzimy ślepe psy, następnie mamy scenę na bagnach, chwila ustawiania jakiegoś ustrojstwa, do którego wrócimy być może później, a być może już w zupełnie innym materiale, no i cyk. Lądujemy w grze z obrzynem BM-17, doskonale znanym graczom trylogii. Minimalistyczne międzymordzie wygląda jak coś, co się do premiery na pewno zmieni jeszcze wielokrotnie, natomiast ikonka półksiężyca, zwróćcie uwagę, pod ilością zdrowia sugeruje, że Skiv jest śpiący. Cenność bohatera obok krwawienia, napromieniowania i głodu będzie jednym ze statusów naszej postaci, co GSC potwierdziło już jakiś czas temu. Przy okazji jeszcze tej sceny zwróciliście może uwagę na animację przeładowania. Na łuskach wyraźnie widać, że naboje produkuje w Ukrainie ta sama firma, która w trylogii pędziła wódkę. GSC. Nazwa jakaś taka znajoma. Kolejna scena to anomalie grawitacyjne w miejscu, które najbardziej drobiazgowi z Was, no i oczywiście ja, kojarzycie z ostatniego The Game Awards. Wrzucaliśmy to chyba na fanpage'a, nie pamiętam, ale wspomnę jeszcze tutaj, że to jest to samo miejsce co tutaj, tylko ukazane z drugiej strony. Anomalia, w jaką wpadają śruby, to oczywiście trampolina, a to, co dzieje się dalej, sugeruje formowanie karuzeli, jaką także doskonale znamy z trylogii. Następnym razem to możesz być ty. W pobliżu anomalii. Ognisko i 3 odpoczywających stalkerów w miejscu znanym z jednego z poprzednich materiałów. Nic ciekawego, choć jedna z tych postaci bawi się detektorem Gilka, jaki też znacie z poprzedniego zwiastuna z gameplayem. No i zastanawiam się, czy jest to tylko animacja, która zapełnia wachlarz ruchów postaci niezależnych, czy może, tak jak to miało wyglądać w oryginalnym Stalkerze, NPC będą mogli wędrować po świecie i wykonywać jakieś różne czynności, jak na przykład szukanie artefaktów. No ale o tym przekonamy się chyba dopiero po premierze. W kolejnej scenie zwróćmy najpierw uwagę na kompas u góry ekranu. Ikonka klucza ani chybi oznacza, że w pobliżu jest jakiś mechanik, krzyża chyba nie trzeba nikomu tłumaczyć, reszty symboli nie ma sensu zgadywać, bo jesteśmy najwyraźniej przed bazą jakiegoś ugrupowania, jakie nie jest dla bohatera wrogie. Wnioskujemy po tym, że jegomość po lewej stronie, nonszalancko dzierżący butelkę, akceptuje obecność gracza, stojąc do niego przodem. Ewentualnie to NPC, jaki nie został obdarzony hojnym darem sztucznej inteligencji i dostał się w kadr przypadkiem, ale do sztucznej inteligencji wrócimy sobie jeszcze za moment. Natomiast bardzo chciałbym zwrócić Waszą uwagę na budynek, który widzimy po prawej stronie tej sceny. Widzicie go? No to teraz spójrzcie w lewo. Mam niestety dość ograniczone miejsce na pokazanie Wam tego, ale postaramy się to jakoś lepiej ogarnąć na statycznej grafice na centrum zony. Budynek z artworka pochodzi sprzed ponad 10 lat, no i powstał jako nie pamiętam co, bo aż takim robotem nie jestem, by pamiętać absolutnie wszystko, co związane ze Stalkerem, ale bryła tego nowego budynku wygląda praktycznie identycznie jak ten stary z artworka. Na grafice nie widzimy tylko tych prowizorycznych zasieków, no ale ciężko, żeby wizualizacja odpowiadała 1:1 wykonaniu. Przy okazji jednej z poprzednich analiz wspominaliśmy, że niepokojąco dużo elementów wygląda jak żywcem przeniesione ze Stalkera 2, anulowanego ponad dekadę temu, i wydaje mi się, że to jest troszkę woda na młyn tej teorii.
Następna scena, no i tam, radyjko. Dawno temu w krążącym po internecie wycieku dokumentu z zadaniami testowymi dla twórców modeli, przygotowanie takiego ustrojstwa było właśnie jednym z takich zadań. Dobrze wiedzieć, że ktoś był w stanie wymodelować radio na odpowiednim poziomie. Naturalnie nie ma to absolutnie żadnego związku z analizą, szpanuję tylko, że pamiętam takie nieistotne szczegóły. Natomiast za NPC-em, któremu przeszkodziliśmy w pałaszowaniu pożywnego chlebka, znajduje się tablica zdradzająca, że jesteśmy w jakimś budynku związanym z antenami. A jak anteny, to oczywiście Duga, gdzie udamy się za moment. W tle widzimy mnóstwo porozrzucanej elektroniki i nawet jedno sprawne urządzenie. And who the are you? Dalej mamy wysypisko, które obiecałem wam wcześniej, no i hangar, gdzie w cieniu Czarnobyla pomagaliśmy stalkerom obronić się przed bandytami. Budynek pojawił się też w czystym niebie, będącym prequelem cienia Czarnobyla i wygląda na to, że historia zatoczyła koło, ponieważ hangar znów wygląda na ufortyfikowany i opanowany przez patałachów w farbowanych, skórzanych kurtkach. Lokomotywa widoczna w kadrze w trylogii znajdowała się po drugiej stronie bramy i tym, którzy nie pamiętają, przypominam, że był to jedyny tego typu klamot w całej grze. Następna scena to znowu bagienny doktor i informacje odnośnie do czasu akcji Stalkera 2. And what do we have a decade later? Wydarzenia będą miały miejsce 10 lat po podłączeniu się świadomości Z do noosfery, czyli w roku 2016. Duga, no cóż, jestem tutaj troszkę rozczarowany i wydaje mi się, że wy też odrobinę powinniście. Radar wygląda właściwie tak samo jak w rzeczywistości, a jak być może pamiętacie z materiału, którego nie możecie na razie obejrzeć, ale możecie przeczytać jego tekstową wersję na centrum Zony, radarem Duga i Czernobylem 2 uniwersum Stalkera było miasto Limańsk i te niezbyt okazałe anteny obok placu budowy. Potencjał miasta w czystym niebie nie został w żaden sposób wykorzystany, a architektonicznym jego pierwowzorem była nieistniejąca już w oryginalnym kształcie kijowska dzielnica niemiecka, jak ją potocznie określano. Mieliśmy na ten temat też osobny materiał. Obecność całkiem realistycznego radaru Duga i Czernobyla 2 oznacza, że istnienie Limańska nie miałoby najmniejszego sensu, ponieważ mielibyśmy dwie oddzielne instalacje robiące z grubsza to samo. Okolice radaru oddane całkiem nieźle zobaczycie na przykład w naszym polskim Chernobylite i jeśli jeszcze nie graliście, to polecam gorąco, bo sporo się w grze od Early Accessu i premiery zmieniło. Dalszy ciąg zwiastuna to walka ze ślepymi psami gdzieś w Prypeci, szybkie leczenie, no i strzelanina z bojownikami monolitów w pięknych okolicznościach postsowieckiej, opuszczonej przyrody. Mamy też anomalne przelatywanie martwego wroga przez barierkę, no przez grzeczność pomijam to, że łyka pestki z automatu jak niewzruszony i niespecjalnie reaguje na proces gwałtownego zatruwania ołowiem. No i w tym momencie wypada wspomnieć Dmitrija Jasenewa, który od wielu miesięcy walczy z rosyjską agresją na Ukrainę. Dima to jedna chyba z najważniejszych postaci przy tworzeniu starej trylogii i podobnie jest ze Stalkerem 2, ponieważ to właśnie on odpowiadał za system Alive w trylogii i odpowiada za system Alive 2.0 w Stalkerze 2. Trudno zgadywać, na ile zwiastun ucierpiał przez prawdopodobnie niedokończony system sztucznej inteligencji w otwartym świecie, ale wydaje mi się, że w ostatecznej wersji będzie lepiej, no a przynajmniej pozostaje nam w tym momencie mieć taką nadzieję. Rannym facetem z kolejnej sceny jest moim zdaniem pułkownik Aleksander Korszunow, czyli dowódca nowej frakcji, o istnieniu której dowiedzieliśmy się z artykułu z PC Gamera. Co do reszty, nie mieliśmy żadnych pomysłów, ale macie komentarze, może coś nam podpowiecie. Dalej mamy podziemne laboratorium, które wreszcie wygląda jak laboratorium, a nie jakiś zatęchły stary magazyn, no i pijawkę, a także coś, co żywcem przypomina jedną z konsoli do wyłączania instalacji z X16. A pamiętacie być może pojemniki, w jakich naukowcy w Zywie Prypeci przechowywali próbki, które im przynosiliśmy? No to jeden z nich, bardzo proszę, macie tutaj. Następnie chwilowy powrót do walki z pijawką i przyznam szczerze, że bardzo podobają mi się jej animacje, ale wydaje mi się, że prawdziwy feeling gry opiera się na szczegółach, których tutaj jeszcze nie widać, więc z oceną tego typu elementów chyba warto poczekać do premiery. Helikopter. We wnętrzu helikoptera znajdziemy znajomy z trylogii pojemnik, to już kolejna rzecz z naprawdę całej masy starych asetów, które wracają w nowej odsłonie. Lutowanie trupa, no i dość surowy ekran ekwipunku, jaki prawdopodobnie jeszcze się przed premierą zmieni. Pierwsza ciekawa rzecz, energetyk marki Non-Stop. Dla GSC Polska była już zachodem, więc w naszej wersji go nie było, ale kraje WNP zamiast ikonicznego energetyka marki Stalker dostali product placement właśnie z Energolem Non-Stop. Firma nadal istnieje, nadal produkuje to samo, ale w nieco innym opakowaniu, co oczywiście znalazło odzwierciedlenie także na zwiastunie Stalkera 2. Tuż obok Energola inne znane elementy, jest chlebek wypiekany mięciutkimi rączkami Burera Kamila, kiełbasa, no i naturalnie
wódka kozacy, choć również ze zaktualizowaną etykietą. Kolejna ciekawa obserwacja to broń, bo wracają statystyki pukawek na modłę tego, co widzieliśmy w trylogii. Ja widziałem już narzekania na śmiesznie małą moc karabinu, na brak czytelnej informacji o granatniku, a nawet na to, że waga względem realnego odpowiednika tej broni jest zbyt mała i to zarówno biorąc pod uwagę wersję załadowaną, jak i wersję niezaładowaną. Hejże, obrońcy realizmu. Nie sądzicie, że na przykład anomalia trampolina jakoś tak mało przypomina trampolinę? To jest przecież skandal. Ja bym w ogóle anulował premierę Stalkera 2 i wyrzucił to wszystko do kosza. Trampolina wygląda jak jakieś, nie wiem, podskakujące powietrze. No widzieliście kiedyś trampolinę, która tak wygląda? Bo ja nie. Skandal. Standardowych i znanych nam już pukawek z uniwersum Stalkera, takich jak wariacje karabinka AK-74 czy Obrzyna, nie trzeba nikomu przedstawiać. Pojawiły się 3 nowe egzemplarze broni palnej. Karabinek, wzorowany na izraelskim Taworze, to pierwsza nowoczesna zabawka, która do tej pory nie pojawiła się w grach od GSC. Wyróżnia się ona zwłaszcza rozpoznawalnym kolimatorem holograficznym oraz szczegółowo odwzorowanym modelem broni. Nowy pistolet maszynowy, jaki został nam pokazany, jest... no właśnie. Gdy wrócę z rajdu, usiądziemy nad tym gromadą i przemyślimy dokładnie, co to właściwie jest za PM. Pierwsze skojarzenie przywodzi na myśl legendarny już Uzi. Gdy przyjrzymy się jednak szczegółom, zaczniemy odnajdywać podobieństwa do 2 środkowoeuropejskich konstrukcji. Czechosłowackiego Skorpiona oraz polskiego Glauberytu. Polski akcent w Stalkerze? Raczej wątpię, zwłaszcza, że Skorpion występował już, chociażby w Anomaly, jednak w pierwszym odruchu coś w moim nerdowym serduszku zagrało szybciej. Ostatnim nowym karabinem jest kolejna wariacja na temat Jankiewskiego M4. Do tej pory mieliśmy do czynienia z jego odmianą o dość charakterystycznej kolbie i konstrukcji chwytu przedniego. Tutaj mamy przed sobą właściwie kolejną kopię znanej nam z mnóstwa innych gier M-ki. Detali oraz smaczków związanych z bronią jest znacznie więcej. Jednak zostawię sobie przyjemność z ich opisywania na później. Co do samego trailera, cóż, mam często problem ze zbyt optymistycznym podchodzeniem do tego typu zwiastunów. Zwłaszcza gdy znajduję w materiale coś, co trafia w sentymentalne struny. Tyle z mojej strony. Niezależnie kiedy słuchacie tej transmisji, życzę wam wszystkiego dobrego w nowym roku i do usłyszenia przy najbliższym warsztacie. Stiopa, bez odbioru. Kolejna lokacja to jakieś nieokreślone podziemia powstałe, choć tutaj to znowu tylko moja fantazja, na skutek działania jakiejś anomalii grawitacyjnej. A jak zapewne pamiętacie, to pod stacją benzynową znajdowały się właśnie takie tunele. Jest też małe cameo kolejnej znajomej anomalii, bo pionowy słup ognia to oczywiście klasyczny spalacz. W następnej scenie widzimy ponownie jakąś opuszczoną placówkę badawczą, no i kogoś, kogo za chwilę zobaczymy jeszcze raz, więc może na razie lećmy dalej. Kolejna strzelanina, tym razem przy punkcie kontrolnym, jaki mogliśmy oglądać na jednym z udostępnionych przez GSC już jakiś czas temu artworków. No i zauważcie, że w tej scenie prawdopodobnie widzimy po raz pierwszy w historii tej serii Stalkerkę. Prawdziwą, znaczy nieprawdziwą, no bo na ekranie, no nie 0 i 1, ale wiecie o co chodzi. Następnie szukanie artefaktów, ponownie z detektorem Gilka, no i kolejny Blast from the Past to oczywiście Elektra w nowej wersji, która na tle innych anomalii wygląda jakoś tak biednie, ale podejrzewam, że w tej kwestii też sporo się zmieni. Cieszy oko sposób, w jaki naelektryzowana jest cała ta okolica. Chwilę później widzimy nowy artefakt, pojawiający się dokładnie w taki sam sposób jak w Zewie Prypeci czy Czystym Niebie. No i ponownie, jak w poprzednim zwiastunie, mamy gościnny występ detektora Echo, znanego także poprzednich odsłon. A potem jeszcze krótkie ujęcie na pole maków, które już widzieliśmy na screenie. W ruchu wygląda zdaniem niektórych mniej spektakularnie, no ale ja i tak uważam, że jest całkiem nieźle. Lojalnie przypominam, że pomimo atrakcyjnego wyglądu pole jest tak naprawdę anomalią i to jeszcze taką, która zakrzywia czasoprzestrzeń, ponieważ koncepcja takiej przeszkadzajki powstała już w 2010 roku podczas pierwszej próby stworzenia Stalkera 2. I tak doszliśmy praktycznie do końca zwiastuna, ale pominęliśmy oczywiście kilka rzeczy, kilka scen, które związane są z wariackimi teoriami, którym wydaje mi się, że powinniśmy poświęcić inny materiał, tym bardziej, że no, ten spuchł już znacząco. Z drugiej strony nie wiem, czy powinniśmy się tym zajmować, ponieważ te cutscenki, które tutaj widzimy, no prawie na pewno są związane z fabułą Stalkera 2, a o tej wiemy niewiele, to znaczy nie wiemy praktycznie nic. Także zobaczymy, czy wrócimy jeszcze do tego tematu, no i cóż, wierzcie mi, że było mi bardzo miło robić materiał zawierający wreszcie coś innego niż narzekanie na niewdzięczną społeczność. Dziękuję w takim razie za czas, jaki nam poświęciliście, no i jak zawsze, pierwszy raz w tym roku, dobre polowanie. Stalker. You cannot kill God, just like you cannot get rid of the sky up above.